Witam. 6 grudzień 2023 rok. Ryszard Mrowiecki, Królewska Wiedza, czyli astrologia. I tak wygląda nasz dzisiejszy dzień. O, mamy tutaj go i teraz zaraz pokażę. Tu. Duada Samsa, oczywiście Słońce w znaku Strzelca, ale w Duada Samsie Byka, tak jak i wczoraj. I całe szczęście, że tak jest, bo nadal królują kłopoty finansowe wszędzie na świecie i też blokada przez Węgry, to już wiecie. I to wszystko, co jest najciekawsze. Ja dzisiaj nie oglądałem Sejmu, ale wiem, że kłopoty ma największy bank nasz i te rozliczenia wszystkie, które mogą być związane z kreowaniem tego banku, no jest to bardzo ciekawe, bardzo interesujące. Jak to wszystko się rozegra? To jest najważniejsze. Jak będzie wyglądać? Teraz tak, jeżeli patrzymy, jest kwadratura Księżyca do Merkurego, więc wszystkie brudy wypłyną na wierzch. Mało tego, Merkury jeszcze zrobi takie kuku. Też uwaga, no na pewne rodzaje złodziejstwa. Trzeba brać to pod uwagę, że to jest tak. Ta kwadratura wynika po prostu z Księżyca w stosunku do Merkurego. To jest ta kwadratura. Księżyc jest w końcówce wagi, a w koziorożcu jest nasz Merkury. Także cóż jeszcze takiego ciekawego? Najciekawsze newsy, no to tutaj Słońce nadal z Marsem i no, bankowość i Mars, no nie, już wiemy, o co chodzi. Dlaczego Węgry blokują nam te rzeczy i finansowe ciepecie w skarpecie. No i Księżyc jest w opozycji do Neptuna. Księżyc, Neptun, opozycja. Mamy ją i teraz można by się zastanowić, co z tego wynika. Normalnie bym się bał, że jest to jakaś na godzinę przed chorobą, a w rzeczywistości na godzinę przed obłudą. Więc w normalnych czasach by to było, że odtajnienie pewnych historii, ale w nienormalnych czasach no lepiej nie dyskutujmy na ten temat. To wszystko jest przepiękne i śliczne, póki jesteśmy, póki potrafimy jakby zrehabilitować się i spojrzeć na to wszystko, co jest. Ale to, co się dzieje w tej chwili, nie ma jakby odniesienia takiego, które by mogło zrehabilitować, czy też odświeżyć historie, które nas najbardziej interesują. Czyli dokładnie spokój byczka Fernando na boisku i żeby mógł spokojnie obwąchiwać kończynkę szczęścia. Tego nam brakuje i coraz bardziej. Ktoś tutaj napisał, że straszy. Nie za bardzo. Gdy któryś z astrologów młodych zakupi tą książkę. Tutaj światło bardzo, tak, postawiłem naprzeciw Vademecum Astrologii. Proszę to przeczytać. I ta osoba, która mówi, że straszę, to zapraszam do tej książki. Ta książka, zaraz zobaczymy, w którym roku była wydana, bo ja ją kupiłem jako, powiedzmy, że super nowość. Wówczas 2004 rok. To jest 20 lat temu, tak? Dobrze? 2020, no tak.
20 lat temu na zajęciach to chyba była ta pora roku. Albo nie, może by to marzec. Marzec? Czy to było ciepło? Nieistotne. Na zajęciach, bo wyjąłem tą książkę i koleżanka mówi, ja mówię, że jak chcecie się dowiedzieć cokolwiek o strasznych rzeczach, a profesor Leszek mówi, co ty opowiadasz? No, ja mówię, to jest chyba najgroźniejsza książka w literaturze polskiej. Mówi, no nie żartuj. I Elżbieta chwyciła tą książkę i otworzyła i przeczytała. Po prostu wszyscy byliśmy zmrożeni. Po prostu w tym momencie profesor powiedział dalej i ona otworzyła następny aspekt losowy. Dalej. Po prostu byliśmy zmrożeni. Trzeba przyznać, że niektórzy astrolodzy nie wytrzymywali tego tempa makabryzmu, makabryczności właściwie wykładów. Zawsze jest tak, zresztą to najbardziej, ja pamiętam, kiedy uczyłem dziewczyny i Krysia zawsze tak, no to jest niemożliwe. No nie mów, no taki, ludzie nie są tacy. Ja mówię, no są. Niemożliwe, no niemożliwe, żeby tak było. A o co chodziło? Chodziło o to, że może głupie, ale no cóż, strzelec. I w dodatku byk. I był to w pewnym sensie byk. Tak. No właśnie. No był aspekt rozwodowy. I ten aspekt rozwodowy poszedł w tę stronę, że znano tą osobę, z którą on po prostu, no powiedzmy, że zamierzał, nieładnie mówić spółkować, a ładnie mówić współżyć. Kiedy zobaczyłem ten kosmogram, to powiedziałem, to nie jest ta osoba. Było ogromne oburzenie w tym środowisku. Ale dlaczego mówię środowisko? Ponieważ była to osoba, powiedzmy, że lekko no, publiczna, nazwijmy to w ten sposób. Ale co to opowiadasz? Niemożliwe, przecież tylko z tą osobą, nie, oni są we dwoje, ja ich widziałem w restauracji, w kinie, w teatrze, gdzieś tam jeszcze na wakacjach, pojechali razem do Egiptu. Ja mówię, to nie jest ta osoba. Musiałem poczekać do tego jakieś 1,5 roku. Jakieś, nieładnie po polsku. Nie, czy nawet ładnie, nie wiem, no, ale nie podoba mi się to, ta linia wypowiedzi, ale 1,5 roku, po 1,5 roku ślub jest, ale nie z tą osobą. Ten sam efekt był u mojej znajomej i jeszcze jednej. Tylko że ta osoba była tutaj z miasta Łodzi, a tamta osoba była z Krakowa. Wyobraźcie sobie, co jest grane, jak to się odbywa. Po prostu i teraz ktoś powie na przykład, a to jest tak, albo tak, albo tak, albo tak. Nie jest tak, tylko jeżeli planety, chciałem powiedzieć gwiazdy, jeżeli planety pokazują, że to nie jest ta osoba, na pewno nie jest ta osoba. Zdarza się, że możemy źle zobaczyć. Dlaczego? Dlatego, że są złe dane. Ale jeżeli są dobre dane, nie ma mowy o jakiejś, powiedzmy, nazwijmy to pomyłce. Nie ma mowy o takich rzeczach.
I to możecie sobie wykluczyć, zapomnieć o tym, że na przykład, a wie pan, bo to, bo tamto, bo. Nie ma tak, nie ma tak, jest zawsze, jest taka linia, taki proces, że to musi być w tak, a nie inaczej. Także tutaj trzeba przyznać, że ta dwoistość, a już tym bardziej, kiedy rozmawiamy o Strzelcu, bo po drugiej stronie mamy bliźniaka, a bliźniaki wyjątkowe mają tendencję właśnie do takiego działania i właśnie to się ujawnia teraz właśnie w koziorożcu. Dlaczego? Dlatego, że powodem jest to, po pierwsze Uran dla Merkurego jest wyższą oktawą, to jest jedna rzecz. Druga rzecz, że Strzelec jest opozycją i Strzelec jest rozgadany, inteligentnie rozgadany. Z tym, że to nie jest ta świadomość, ta, którą mówimy teraz, ta sztuczna. Nie, to nic nie ma ze sztuczną świadomością, czy na przykład tą, bo ta sztuczna, pamiętajmy jeszcze o jednym, bo niedawno żeśmy tutaj siedzieli przy stole, właśnie tutaj w pracowni i rozmawialiśmy na ten temat tej sztucznej inteligencji, że ona się rozwija. Ona się nie rozwija. Informatycy ją rozwijają. Ona nie ma jeszcze zdolności adaptacji. To jeszcze nie jest ten poziom komputerów. Gdy będą biokomputery, nawet jeżeli podłączymy ten największy komputer, który jest w Gdańsku, w Europie, my mamy pod Gdańskiem taki największy komputer w Europie, a drugi komputer to jest to, co ja się orientuję, to chyba w Seattle. Jeszcze gdzieś na jakichś wyspach jest bardzo potężny komputer też. I teraz, biorąc pod uwagę, że podłączymy to coś, to są tylko ilości danych i przypuśćmy fraktal. Przypuśćmy, że to są fraktale myślowe. Czyli powtarzalność tego samego systemu. Na przykład, jeżeli tego dnia 1000 osób zjadło zupę pomidorową, można przypuszczać, że 10 000 w tym kraju też zjadło zupę pomidorową. Jeżeli 1000 osób jest badanych i wszyscy jak jeden zjedli zupę pomidorową, to można przypuszczać, że 99% tego społeczeństwa w tym momencie zjadło zupę pomidorową. I to jest proste. Dlaczego tak jest? Ja wczoraj mówiłem o tym wpływie ciężkich planet i tego wszystkiego, całego kosmosu. To jest bardzo dziwne, ale tak jednak jest, że ulegamy jakby wpływom równoległym. Nazwijmy to tak. Ja zawsze przestrzegam przed pójściem na łatwiznę. Bo to pójście na łatwiznę właśnie to jest to. I na przykład bardzo często mam z Jowiszem zapytania, bo Jowisz, no powiedzmy, że tak, że zdradzę, to nie jest żadna zdrada. W tej książce powinno być to pisane, ale nie sprawdzałem. W 5. domu, bo u pani Konorzewskiej chyba w tym tomikach takich jest. Tamte tomiki polecam. To absolutnie. No jak ktoś chce, ja zawsze polecam wszystkie książki, jakie są. Zresztą ja mam ogromną bibliotekę, tą, którą widzieliście wczoraj, co siedziałem na niej. To jest fragment. No znaczy, to jest cała biblioteka, to jest prawda. Ale to jeszcze jest fragment, dlatego że jeszcze są książki gdzieś tam niezwiązane z astrologią, a jednak związane z astrologią. Na przykład chociażby medyczne. Że czasami nie widzicie na takim regaliku w domu. I w domu faktycznie tam mam dalszy ciąg. Właściwie taki, można by powiedzieć, medyczna
teraz ta literatura taka najbardziej współczesna i bardzo dużo literatury, no powiedzmy, że niemieckiej. Bardzo dużo mam literatury niemieckiej, a to zupełnie kiedy indziej powiem, bo jest to pamiątka, po prostu spadek po jednym no, z rodziny, o sobie, ale na razie nie chcę zdradzać, dlatego że jeszcze nie czas, może za ileś lat. Dlaczego? No, nie wszystko można od razu powiedzieć. Ale teraz biorąc pod uwagę to, że jesteśmy tacy, jacy jesteśmy, że funkcjonujemy w tym świecie, jakim jest ten Strzelec, zwariowany Strzelec, to trzeba przyznać, że Strzelec, ten okres Strzelca na szczęście niedługo się kończy. Ja go bardzo lubię, bo lubię ruch. Lubię, jak coś się dzieje i najbardziej lubię, kiedy coś tyczy po prostu finansów. Krótko mówiąc, ja nie mówię, że trzeba zarabiać, ale właśnie ostatnio, że zauważyliście, że byłem w 2 teatrach, teraz w sobotę też idę do teatru, idę na Fredrę. Uwielbiam Fredrę i Fredrę przede wszystkim tego erotycznego Fredrę. Zresztą uważam, że to jest największy świntuch naszego kraju w literaturze, znaczy w poezji. W tej najpiękniejszej poezji to jest największy świntuch. I w ogóle zemsta jest doskonałym systemem. Kiedyś omówimy tą zemstę, tylko chciałbym, żeby tu było kilka osób, żeby nie było tak, że ja sobie sam omawiam tą zemstę Fredry i w ogóle mam nadzieję, nie wiem, czy to się uda, czy będziemy robić wieczorki, będziemy rozmawiać, nie pamiętam którego, bo mieliśmy teraz rozmawiać w sobotę, ale ze względu na ten teatr nie uda nam się to spotkanie. Powód? Nieumiejętność, znaczy nie wiedziałem, że dostanę te bilety po prostu. Nie wiedziałem, że dostałem te bilety, musiałem przesunąć termin i nawet się chętnie zgodzono, ponieważ to będzie 5 osób, spotkanie. Wszyscy byliśmy związani z astrologią. Chcę wprowadzić w to grono swoich uczniów, dlatego żeby powiększyć nie tyle umiejętności astrologiczne, bo umiejętności astrologiczne są wyłącznie tylko po kursie. To, co na kursie się dowiecie, to jest właściwie wszystko i nic więcej się nie dowiecie. Tylko zależy, kto prowadzi ten kurs. To nie jest prawda, że wszyscy potrafią prowadzić zajęcia. Ja spotkałem się z najwybitniejszymi, na przykład chociażby w tym warszawskim stowarzyszeniu, no nie jestem zachwycony myśleniem tych ludzi, ponieważ no właśnie to jest to. To jest ta książka i jeżeli nauczymy takich aspektów, bo ktoś przyjął to jako pewnik, no to wtedy ma duże kłopoty. Duże kłopoty, bo jednak wolę zupełnie tą dynamiczną astrologię, a o dynamicznej astrologii w tej chwili w literaturze światowej chyba są tylko 2 książki. Jedna jest wydana po polsku, to jest faktycznie, to jest Arroyo, ale jest źle przetłumaczona. Jest błędnie przetłumaczona i źle jest odbierana. Po prostu wielkie błędy są w tej książce. I jeszcze jest jedna książka w literaturze amerykańskiej oczywiście, ale po prostu na naszym rynku zupełnie niedostępna. Ja nawet próbowałem przez te Alibaba, nie, to nie jest Alibaba, jakiś tam cudak
ten portal taki handlowy, nie ma tych książek. By trzeba szukać na stronach może amerykańskich, ale w tej chwili gdzieś zginęła mi ta moja koleżanka ze Stanów Zjednoczonych, znaczy ona tutaj mieszka w Polsce i bardzo źle, że zginęła, bo będę ją bardzo potrzebował. Jak będę potrzebował, to po prostu ją odnajdę, to nie ma problemu, bo wiem, gdzie mieszka i wiem, gdzie wszyscy mieszkają, więc albo zadzwonić do cioci, albo tam, nieważne. To nieistotne. Także tak to wygląda. Także dzisiaj, i co mnie zdziwiło, znaczy ten wydruk, w tej chwili patrząc, Pluton jest na ascendencie, jest godzina 18:39. Ciekaw jestem, co jest o tej godzinie w Sejmie, bo chyba Sejm jeszcze obraduje. Jeżeli ja dzisiaj podglądałem troszeczkę Sejm, nic jakoś tak nie trafiałem, jakby trafiłem na przerwę. Nie wiem dlaczego. Akurat to, co ja chciałem cokolwiek, jakąś dynamikę zobaczyć, jakieś cały czas oglądałem tylko to, no trudno, tak jest. Tak się dzieje, tak funkcjonuje. Przynajmniej ja zupełnie nie rozumiem dlaczego. Lada moment się kończy nasz byk, przechodzimy do bliźniąt. Te 2,5 dnia, które wkroczy ten znak, będą bardzo interesujące. Jutro jest czwartek, pojutrze jest, wiemy o tym, że piątek. Piątek jest takim bardzo dziwnym chyba wydarzeniem, ja zobaczę to w judaizmie, mówię. Trzeba zwrócić na to uwagę. Dlaczego? Dlatego, że od tego no trochę zależą losy świata. No, może lekko przesadzam, ale zobaczymy, co będzie, czy czasami nie zrobią ci dziwni tacy jakiejś dziwnej sytuacji w tej historii światowej. No, przedwczoraj strzały w stosunku do tego statku, o którym wczoraj mówiłem, a zobaczymy, jak to będzie. Nie to podoba mnie się też narracja Rosji w stosunku do Polski. Bardzo mnie się nie podoba. Powodem Rosjanie nam nie mogą wybaczyć, że my naprawdę jesteśmy bardzo bojowi i bardzo niebezpieczni. Oni wiedzą o tym. Wszystkie powstania, jakie były tłumione oczywiście przez nich, przez kozaków albo chociażby przez kozaków tych czeczeńskich, bo ich też użyto. Te zagony Czeczeńców, czyli tych muzułmańskich kozaków, bo tacy też są, no Czeczeńcy to są. Nie tylko Gruzini, część Ormian też tam, kozaczyzna, nie jestem pewien, czy u Ormian są kozacy, ale chyba tak, mnie się wydaje, że chyba częścią, bo no bo Czeczenia jest wyżej, tak? Ale i tutaj no, przechodzi przez całe te stepy nasze, aż no prawie teraz zastanawiam się dokąd, chyba prawie do Moskwy. Tylko tak bokiem, jakieś 200 km przed Moskwą chyba się kończą. Chociaż trudno powiedzieć, dlatego że kozacy mieli inne prawa, jak ci atamani oczywiście, mieli inne prawa jak no powiedzmy, że szlachta rosyjska. To troszeczkę niżej albo troszeczkę wyżej, w zależności od sytuacji. Jeżeli chodzi o wojsko, to wyżej. Jeżeli chodzi o ochronę cara, to najwyżej. Najwyżej, już nie było wyżej. Zresztą Czeczeńcy zawsze stanowili jakby takie coś jak dla Anglików Górkowie. To mniej więcej to jest no ten sam, tak dla nas
Kiedyś w dawnych czasach, Podhalańczycy. To też była taka osobna formacja zupełnie, bo to była etniczna. No bo kto tam wytrzymał w tych górach? Tylko góral mógł wytrzymać. I kto umiał skakać i jeździć na nartach? Przecież to dzisiaj to już się tak zintegrowało, ale kiedyś nie. Kiedyś to był po prostu... I przecież był taki zagon łemkowski. Przy Łemkowie też, jeżeli byli w wojsku, to byli u siebie przed wojną. Oni byli w swoim wojsku. Te Podhalańczycy mieli w tą stronę pióro, a Łemkowie mieli w tą stronę pióro. To było bardzo charakterystyczne. Świetnie wyglądali w Łemkowie. Ja akurat miałem takiego znajomego, który był... Żebym nie zmienił tej nazwy, nie komendantem, no nieważne, ale tam był w tej kawalerii konnej, no bo to jest na wzór ułanów. To bardzo podobnie do ułanów, tylko troszeczkę no inne konie, inne sposoby działania. I on był tam... Czy on był koniusz? Nie był nie koniusz. Miał jakiś stopień taki dziwny. W tych konnych zagonach taki bywają. Nie za bardzo jakoś tak. Mimo, że miałem konia, mimo to, że już dzisiaj nie wiem, czy ja jeżdżę konno. Raczej nie. Nie pchałbym się na konia. Już w tym stanie mojego, jakby powiedzmy, że zdrowia mógłbym przypłacić to niezłym karambolem. Nie. Raczej wszystko ok, ale nie jestem tak odważny jak za młodych lat, kiedy naprawdę potrafiłem na tych koniach, no znaczy nie jakimś tam super jeźdźcem, to nieprawda. Po prostu, ale potrafiłem sobie dać radę z koniem. Nie każdym. Miałem taką kobyłkę, która mnie zniechęciła do jazdy konnej. Była wyjątkowo złośliwa. I właśnie od niej się rozpoczęła likwidacja zapału do konia. Do koni. Wyjątkowo. Zawsze taki jak jechała, to tak próbowała uderzyć moim kolanem w jakieś drzewko czy w coś. Trzeba było bardzo uważać w galopie, a robiła to z precyzją planetarną. Nie wiem skąd ona, nawet jak przechodziła, to potrafiła tak lekko przesunąć się na bok, żeby tylko się otrzeć o jakiś płot, czy tam jeszcze coś, żebym sobie podarł spodnie, albo tam jeszcze coś. Akurat kiedyś założyłem jej po prostu damskie siodło. Ja nie jechałem wtedy, tylko koleżanka jechała, bo było jedno było damskie siodło. W całej stajni. No i właśnie ona pomyliła się i tam, gdzie noga nie zaważyła, no, że po prostu z jednej strony ma się nogi. I obtarła się i tak dosyć no, nieprzyjemnie się obtarła, także musiała być myślała, że trafi, a tak szukała i tak mocno zarysowała się o taką akację. No, dużo opowiadam. Dobrze, wróćmy do kosmogramów. Dlaczego mówię o tych koniach? Dlatego, że ci, którzy jeżdżą albo mieli do czynienia z końmi, to świetnie wiedzą, o co chodzi z tym Jowiszem. Z tą taką, no powiedzmy, że końską złośliwością. Wiecie, o co chodzi. Albo nabierze powietrza, jak się popręg zapina, tak? To siodło i tam trzeba poczekać chwilę, żeby puścił powietrze. Jak nie, to się wsiądzie, a konie się śmieją.
autentycznie się śmieją, wykupiają się równo. Mój koń śmiał się bardzo się śmiał. A na tym, którym jeździłem po raz pierwszy i długo jeździłem na nim, bo jeździłem rok na tym koniu, był to Arab czystej krwi, jeden z najlepszej linii hodowlanej. To on dosłownie, żarty go się trzymały bez przerwy. Żarty i on naprawdę potrafił się uśmiechać, cieszyć się. Nawet potrafił, kawały on nie robił, on nie był kawalarzem, ale widziałem konia, który robił, nigdy nie był w cyrku, a SMS-y przychodzą jakieś albo coś tam, nie wiem co to jest. A nigdy nie był w cyrku, a robił takie kawały, że to po prostu, myślenie tego konia było, także to są, nie musi, centaur, jeżeli porównujemy, jeżeli znamy konie, znamy ich pomysły, znamy ich higienę, znamy ich działanie i teraz znamy niekoniecznie szczelca, bo przecież mamy te dwada samca, znamy ludzi, to możemy zmieszać to zachowanie konia, to jest troszeczkę śmieszne, ja wiem, ale wtedy wam wyjdzie ten szczelec w danej dwada samcie. Naprawdę, bo to jest najprostsze, bo trzeba wziąć tą podstawę strzelca, ale tą końską i dołożyć jakby tą postać, czyli tą dładę, z jakiej to dłady jest. Czyli na koniu siedzi Pan dzisiaj, byk. No i trzeba skrzyżować to troszeczkę, tak? Zrobić z tego jakiś taki, coś takiego niezbyt ładnego, tak? Bo to może być odwrotnie. Może być człowiek z głową konia, który dzisiaj jest modny. Czasami niektóre konie, jak zobaczą takie coś i wąchają, to potem uciekają, mają przerażenie. Zresztą ostatnio kolega mi opowiadał, że tylko fryzyjskiemu koniowi, tak? Czy koniu? No teraz mam problem. Dobrze, zostawmy to. Obcięto ten pióropusz taki przy kopytkach, no i się załamał koń. Miał załamanie nerwowe. Także konie są chimeryczne, więc jeżeli patrzymy, jeżeli znamy na przykład tutaj to zachowanie, możemy spokojnie przedstawić to, dlatego to są centaury, dlatego ten cały korowód zwierząt. Ja nie zapomnę ja nie mam tej książki, listy do Nikodema, do Braczyńskiego i właśnie tam jest, Nikodem opisuje Chrystusa. I w pewnym momencie, to był żołnierz rzymski, do swojego przyjaciela pisze, do Rzymu i mówi, że jak się patrzył na Chrystusa, a potem na innych ludzi, to w tych twarzach ludzi widziało się różne zwierzęta. To jest świetny dowód na to, że faktycznie podlegamy znakom. Że podlegamy, że tak jak pamiętam, jak profesor Leszek Werec kiedyś nam powiedział, że słuchajcie, to jest jak fotografia. Ja patrzyłem, mówię, czyżby. I kupiłem wtedy taką książeczkę jakiegoś rosyjskiego autora i tam było, że z twarzy nie było za dużo w tej książce, bo zawsze się chwalą w tych książeczkach, dają dobry tytuł, a potem tam nic ciekawego nie można przeczytać. Ale wreszcie i koleżanka mówi do mnie w ten sposób, słuchaj, ona ma duży nos.
Ja mówię, co ty gada? No zobacz, ona ma duży nos. Ja mówię, gdzie ty widzisz ten duży nos w tym kosmogramie? No nie widzisz słońca w Strzelcu. I faktycznie Strzelce miewają duże nosy. Duże, wyraźne nosy. Nie wiem, czy to jest, ja tutaj zacznę troszeczkę śmiać się, ale czy to nie jest cecha trochę łosia, tak? Łoś ma tak duży. Nie, żart. Ale no coś w tym jest. Nie wiem, czy de Gaulle był Strzelcem, albo nie wiem. Strzelcem był na pewno Stalin, co nie jest prawdą, bo jak w życiorysie macie, tym rosyjskim, takim tym prawilnym, tym starym takim, to on był Strzelcem. A to nie jest prawda. On był tym znakiem następnym. Ale możecie się... Ja się kłóciłem bardzo z osobą. Mówi, co ty gadasz? Ja mam 4 encyklopedie, we wszystkich encyklopediach jest. Miał stare encyklopedie. Mało, że miał stare encyklopedie, to miał jeszcze tą rosyjską taką. I tak jest, że musicie uważać troszeczkę. Ja nie wierzę takim danym tutaj. Nie wiem, czy pamiętacie panią chyba Kopacz, tak? Tą panią, która tam potem... I ona powiedziała o rozwodzie, że ona się rozwiodła z mężem, ale nie jestem pewien, czy to pani Kopacz, czy nie pani Kopacz, ale któraś tam i była wybrana wtedy, to ta, co chodziła w każdą stronę, a nie tam, gdzie potrzeba. Merkelowa ją tam musiała na smyczy trzymać. I pamiętam dokładnie, jak rozpocząłem szukać, bo był podany jej data urodzenia. Jak rozpocząłem szukanie, to znalazłem, w którym roku ona rozeszła się. I faktycznie to był dobry kosmogram. Autentycznie nie było godziny, ale to można już było sobie ustalić. Tam z godziną jest problem, nie jest problem. Ja chyba jako jedyny, zawsze profesor Leszek Beres dawał mnie do ustalenia godzin, czy jest to ta godzina. Kiedyś była taka sytuacja na targach, że ja odmówiłem, a kolega mówi, co ty gadasz, nie wygłupiaj się, a ja mówię, oczywiście, że to nie jest ta godzina. No i do profesora podszedłem i mówię, panie profesorze, ale to jest błąd. On mówi, dlaczego? Przecież ta pani powiedziała. A ja mówię, tak, tylko urodziła się w Wiedniu, tylko który czas jest podany? Jak w Wiedniu były 3 czasy. Był angielski, był austriacki i był rosyjski. Który czas? My na przykład mamy teraz austriacki czas, tak? Ten londyński to jest godzina, rosyjski jest o 2 godziny, tak? No i wiecie, o co chodzi, no. No i który? I teraz co, będziesz robił 3 kosmogramy? A on mówi, Boże, Ryszard, znajdziesz mi tą panią? Ja mówię, no postaram się. No i znalazłem tą panią i zaczęliśmy rozmawiać. Mnie aż po prostu umówili się na inny termin po prostu. Dlaczego? Dlatego, że nie miała tego czasu. No, przypuśćmy, że była w obozie koncentracyjnym w Austrii i Amerykanie wyzwalali. I teraz urodziła się, no to dali ten czas amerykański, tak? Albo na przykład angielski. Na pewno nie wiedeński. Przypuśćmy ten warszawsko-wiedeński na przykład ten czas. A jak się urodziła w rosyjskim sektorze, bo tam byli Rosjanie i podano rosyjski czas, przecież to jest ogromna różnica. To jest, słuchajcie, to jest ascendent czasami 2 znaki w tył albo w przód. Spróbujcie, ci, którzy mają programy.
To tak się fajnie mówi. A nie, to pan, proszę pana, co? Jest astrologia, która tylko wyłącznie z samych planet. Znam taką astrologię, czasami korzystamy z tej astrologii, że można coś powiedzieć. No jak człowiek nie ma, no to trzeba coś, a trzeba pomóc. Szczerze mówiąc, w dalszej moim pomocy człowiekowi, na przykład tak pomagam studentom, pomagam osobom dorosłym, czy tam w jakichś tam doktoratach, w jakichś przetargach, nie potrzebuję do tego godziny, znaczy tej urodzenia. Nie potrzebuję, nie jest mnie to konieczne, bo ja tego nie używam. Korzystam z tej astrologii właśnie tej takiej zupełnie, no, znaczy nie wolno mówić, że są różne astrologie, taka mundialna, taka. Nie. Są sposoby myślenia, czy techniki, możemy powiedzieć, że to jest technika, czy technologia. To tak jakbyśmy mieli tekst napisany. I teraz co? Piórem gęsim, ołówkiem, długopisem, potem tam flamastrem, czcionką i jeszcze tymi arielami, nie arielami, czy tam jeszcze jakimiś innymi i tam jakimś westernem, czy tam, nie jestem pewien, czy takie pismo jest, ale nie będzie. I teraz to jest jakaś różnica? Czy czyta się tak samo? To nie jest jakaś wielka różnica. Oczywiście, że pismo ręczne czasami można nie za bardzo to czytać, jak to jest takie lekarskie, takie jak ja posiadam. Mnie bardzo ciężko to rozczytywali nauczyciele. Przez to dostawałem bardzo często oceny za pismo. Do pewnego momentu, kiedy moja mama, to była dokładnie na rok przed maturą, pokazała mi list i mówi tak sobie o tak, dała mnie, mówi tak, to ty pisałeś? Ja z daleka mówi tak. Czytam i mama, to nie ja pisałem, ale kto to pisał? No mówi, to powiedzieć ci kto? Ja mówię, no tak, ale kto to pisał? To jest moje pismo. To pisał twojej babci brata. Słuchajcie, jak macie możliwość zebrania tych jakichś korespondencji od waszych wujków, porównajcie. Porównajcie, zobaczycie, tak jak są kosmogramy, tak pismo też jest i to też jest wskazówka dla was pewnego charakteru. Ja jestem do babci brata w sumie nie wiem, czy nie kropka w kropkę, tylko że no była wojna, tak? Ale jego charakter, jego typ, to co ja jem, on też to jadł. Znaczy, inaczej. To co on jadł, ja tak samo jem. Jestem tak samo obrzydliwe, niektóre rzeczy są dla mnie i na przykład moja mama mówi, no cały. Moja mama nie lubiła tego wujka, dlatego że on był matematykiem. I taki był, wiecie, matematyk z prawdziwego zdarzenia. Ja nie jestem matematykiem, ale powiem tak zupełnie szczerze. Gdyby moja mama znała jakiegokolwiek astrologa wtedy, w tamtych czasach, chociaż powinna znać Schumana, ale nie wiem dlaczego nie skontaktowała się, nie wiem dlaczego, nigdy się nie pytałem, bo mam mojej mamy takie zapiski astrologiczne, a kiedyś pokażę to, kiedyś opublikuję to. To są bardzo dawne z lat 50., tak? Jeszcze była studentką wówczas. I gdyby mną się zajął astrolog, który umie odczytać jakiś zawód i by było przyciśnięcie na ten przedmiot matematyczny,
to ja bym dzisiaj był matematykiem. To jest prawda. Teraz, dlaczego mojej babci brat był matematykiem? Ponieważ były ciężkie czasy. Zrobił maturę i najbliżej było mu na wydział matematyczny. Nie chciał iść na żadną medycynę, nie chciał iść, ponieważ no wiecie, o co chodzi. Ja też znalazłem się na niej, ale to tylko patologia dla mnie, znaczy krojenie mięsa. Jezus, dobra, skończmy. Nie, ja do tej pory się boję zaszczyków, boję się, nie znoszę krwi, nie znoszę. Nie. No więc proste, więc może wujek miał większe doświadczenie, co może był bardziej logiczny. Ja po prostu wiecie, co to znaczy być w rodzinie lekarskiej. I nie być lekarzem, nie? To można być tylko prawnikiem. To jest następny zawód. To są tak zwane zawody kujonów. To trzeba wykuć na pamięć. To jest po prostu... A potem, czy tam logika, już w tej chwili to logiki tam nie ma żadnej. Może tam troszeczkę jakieś, jak chce się być lekarzem. I to jest właściwie wszystko. I popatrzcie sobie, naprawdę zwróćcie uwagę na to pismo. Zwróćcie, tylko popatrzcie sobie na literę A, popatrzcie sobie na literę T. Ja nie mówię, że macie być grafologami, bo grafolodzy naprawdę potrafią. Ja miałem taką grafolożkę, uczyłem astrologii. Jak ona wyjechała mnie z tym moim życiorysem. Trafiła słuchajcie, na najgorsze cechy. Tylko faktem, że ona wzięła ten okres w takim stanie, jakim byłem wtedy. Rozumiecie o co? Jak piszecie, zwróćcie uwagę, że charakter się zmienia z wiekiem. Ja już coraz bardziej ohydny ten charakter mam, coraz bardziej medyczny. Niektórzy jak czytają, to tak patrzą, o Jezu, ty to odczytujesz? Tak. I bardzo lubię komputer w tej chwili, bo komputer wydrukuje, kopiuj, wklej, do widzenia. Ale trudno. Ale słuchajcie, o dziwo, ten skaner, który mam, czyta mnie. To jestem najbardziej zaskoczony. Co prawda czasami czyta jakieś, omija jakieś litery, bo ja specyficznie piszę RZ. Piszę R, piszę taką laseczkę i ja od razu przechodzę w Z. Co się nauczycielom nie podobało, bo gdzie jest to R, tak? Bo tam oni chcieli laseczkę, potem ten ptok taki i potem Z i wtedy robiło się RZ. I jeszcze robiłem literę A inaczej piszę. Piszę tak jakby małe dziecko. Kółko i litera A, laseczka. Niektórzy piszą po prostu tak i robią tam coś. Ja piszę bardzo specyficznie tą literę A, rzadko kto tak pisze. Jak małe dziecko, dosłownie. Dziwnie. Jeszcze chyba kilka liter piszę tak bardzo dziwnie. I jeszcze jedna rzecz, że niektóre litery przy niektórych literach są identyczne, znaczy inaczej. Przypuśćmy Z, nie ma tak, ale niech będzie. Z, Y. To Y przy tym Z, Y będzie identyczne, ale jeżeli będzie N, Y, już będzie inne, ale będą identyczne. I to jest też mylne u mnie, że niektóre CH tak pisze też bardzo dziwnie i CH, na przykład przy SCH, tak, przy szy tej niemieckim, pisze inaczej troszeczkę. S i potem takie C, także to SC jest tak jakby połączone i wychodzi na szy. Ja wiem o tym, ale jak ktoś nie wie, to tak szuka tego, gdzie on to Cezar. I jest kilka mankamentów, które jak piszę, to, ale nie byłem najlepszy. Był mój kolega muzyk, który jeszcze lepiej pisał. Jego czytać to trzeba było naprawdę umieć. On dosłownie jak Arab. Taka linia i coś tam, linia i coś tam, i linia i coś tam. To dosłownie to był horror. Jego przeczytać, to nie wiem, ktoś musiał naprawdę wiedzieć, o czym on pisze w danym tekście, to wtedy odczytał, ale tak to trzecie
Pamiętam, jak kiedyś ściągałem od niego zadanie jakieś z matmy, a nasza matematyca lubiła opisówkę. No uwielbiała tą opisówkę, co ja dostawałem cholery, bo nie znoszę opisówek. W ogóle matematykę w szkole nie trafiałem na filologów, a nie matematyków. Autentycznie trafiałem w szkole, miałem filologów, nie matematyków. To nie byli matematycy. Mimo że wprowadzili całki, różniczki, cały suwak logarytmiczny nam prowadziła ta matematyczka przed maturą, cholery można było dostać, prawie poziom politechniki, gdzie rzadko kiedy, ja nie wiem dlaczego, czy ona z jakiegoś techniku mechanicznego była, czy z czegoś, rąbała nas strasznie w tym liceum. Przeżyliśmy swoje. Oj, z matmy naprawdę przeżyłem swoje. Ja zresztą lubię matematykę. To nie jest tak, ja do tej pory pamiętam tangens, kotangens, tam te wszystkie. Nie wiem, czy bym zadania te w nawiasach, to moje ulubione, a jeszcze jak było pi, albo tam jeszcze jakieś super. I to nie wiem, czy by. Ja zawsze brałem tablicę pod uwagę, że miałem tablicę przy sobie, ale teraz niedawno oglądałem program i bez tablic było pierwiastki wyciągane tak ręcznie, po prostu przestawianie liczb i tam podpisywanie do której potęgi. Byłem tak zaskoczony, gdybym ja to znał wtedy. Albo liczenie na kościach. No. Słuchajcie, dlaczego mówię o tym? Bo Strzelec jest wiedzą, a już najbardziej matematyką. No, królowa nauk, no nie? I teraz tak, królowa nauk, jeżeli patrzymy na Strzelca i na Jowisza, to i tam się znajdzie Chiron, no to nie jest medyk wtedy, tylko to jest filozof medyczny. Junga by można było pod to podłączyć. Można by podłączyć, czy Freuda? Nie, Freuda to by trzeba podłączyć raczej pod Plutona i pod seks. Bo Freudowi się wszędzie seks, ale Jung już wszedł to wyżej. No ale proste. Jeżeli mamy Freuda, tak, w Skorpionie, to wyżej od jest Strzelec. Proste. I tym kończę. To macie takie wiadomości. Także musicie zawsze spojrzeć tam dalej, tak. Znacie ten rysunek taki, że tam ktoś podnosi tą kotarę niebieską i zagląda gdzieś dalej. To właśnie to są astrolodzy. I trzeba podejrzeć. Też się mówi o tym, że my podsłuchujemy szeptu bogów. Albo Boga, szeptu Boga. To, co myślimy. Też kiedyś był w takiej astrologii bardzo starej, mówiło się, że astrologia jest to podsłuchiwanie Boga. Dlatego to jest niebezpieczne. Jest coś w tym. Słucha się Boga. Jeżeli ktoś nie wierzy, nigdy się nie nauczy astrologii. I tak dobrze, tak naprawdę dobrze. Jeżeli wierzy, to musi uwierzyć, że astrologia jest tylko wyłącznie mechanizmem. Niczym więcej. Prawa boskie są prawami boskimi. Jeżeli Bóg ma zamiar, to go zrobi. Nie odczytamy tego. To wola Boża jest wspaniała, mimo to, że Schumann na przykład potrafił odnaleźć tą śmierć, odejście, ale po Janie Pawle wiecie, że już tak, tak, teraz mamy właśnie Franciszka. Też już, a już najbardziej na ten, który tam raka ma, ten, który rządzi wodnikiem, bo nie chcę mówić, bo przejdzie ten YouTube jest, ale Franciszek to już na pewno. Chociaż tylko pytanie. Trochę głupie. Czekamy na papieża, no nie? Jeżeli to będzie ten łodzianin i Polak, chciałbym.
bo jest młodym człowiekiem i może nie znam go, nic nie wiem o nim. Może znamy się, ale jakoś tak. Ale chciałbym, żeby ta Fatima się nie stała po prostu, ani nic, żadna z tych przepowiedni, tych, które, wiecie, które są takie groźne. Jest czas Boga w tej chwili, tego z Olimpu. To nie jest Bóg ten, który myślimy. Po prostu. Ale, no cóż. Słuchajcie, z Bogiem do zobaczenia do jutra. Trzymajcie się. I powodzenia w myśleniu. Myślcie jeszcze raz. I nie bójcie się. Inaczej nie lękajcie się, tylko myślcie pozytywnie.